Dzień dobry. Dziś lekcja z działu Przetestuj się, tested dich. Będziemy uzupełniać formy czasu przeszłego preteritum w fragmencie bajki o śpiącej królewnie Dornröschen. W języku niemieckim tutaj to jest zdrobnienie od słowa die Rose, a więc róża. Röschen, różyczka, und Dorn to jest cierń. I oczywiście bracia Grimm. Przypominam, że czas preteritum jest używany w opowiadaniach, bo jest krótszy. Ja taki zawsze podaję przykład. Weźmy trylogię Henryka Sienkiewicza, przetłumaczmy ją na niemiecki i zapiszmy ją w dwóch wersjach. Pierwsza wersja, gdzie będzie w czasach przeszłych zawsze preteritum, czyli ten taki jedno słowo, jeden czasownik. I druga wersja, napiszmy trylogię w czasie przeszłym perfekt. I teraz jest pytanie, ile stron będą miały te wersje. Gdybyśmy każdy czas preteritum, który jest jednym słowem, zastąpili perfektem, który składa się z dwóch słów, no to taka trylogia byłaby naprawdę dużo grubsza. Zaczynamy. Chyba każdy z nas zna bajkę o śpiącej królewnie, więc bajki są dobre do robienia ćwiczeń, bo tutaj nie trzeba za dużo tłumaczyć leksykalnie. Dawno temu był sobie król i królowa i każdego dnia oni mówili. Dobrze, tutaj będzie jaka forma? War ein König und eine Königin, die sprachen. Sprechen, sprach, gesprochen. Tak? Jeden Tag. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Tego tutaj nie zamieniałam, bo to jest tryb przypuszczający, tak? W czasie teraźniejszym lub przyszłym. Gdybyśmy mieli dziecko, wenn wir doch ein Kind hätten. Und żadnego nie dostawali. Kriegen to znaczy otrzymywać, dostawać, a tutaj w tym sensie, że żadne dziecko tutaj im się nie urodziło. Keins. A więc tutaj będzie jaka forma? Kriegten. Czym różni się to sprachen tutaj od tego kriegten? Że to jest czasownik słaby. Czasownik kriegen jest czasownikiem słabym. Nie ma żadnych form, których trzeba się uczyć na pamięć, tylko on ma tutaj formę kriegten. W ogóle taka ciekawostka, może ja tutaj to trochę opuszczę. Jak na przykład po angielsku mamy to smoke, palić, to jaka jest forma czasu przeszłego? Jest to literka D. I to jest fragment czasu przeszłego to do, czynić, nie? Did. Tak samo jest w języku niemieckim. Jest forma rauchte. Skąd się wzięło to te tutaj? Od czasownika tun. Prawda? Tutaj mieliśmy to do, czynić, a tutaj mieliśmy tun. I tutaj właśnie to widzimy, że ten preteritum to właśnie się wziął z tego, że do formy rdzenia dołożono tak jakby czas przeszły od czasownika czynić. A więc tutaj mamy kriegten i merkeins. Da zdarzyło się sich zu tragen, tak naprawdę, bo tutaj mamy to zu, nie? Tu mamy tragen, a tutaj jest zu. Zdarzyło się, als die Königin einmal im Bade siedziała, jak siedziała raz w kąpieli, czyli była we wannie. Das ein Frosch aus dem Wasser ans Land. Wypełzła żaba und zu ihr powiedziała. Czyli uwaga, w bajce oryginalnej było tak, że to żaba tam jej przepowiedziała, że urodzi dziecko. Czyli uwaga, tutaj będzie od czasownika tragen, trug. Ja? Trug es sich zu, als die Königin einmal im Bade sitzen saß. Dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kriechen kroch. Und zu ihr sprach. Dein Wunsch wird erfüllt werden. Futur 1, nie? Twoje życzenie zostanie spełnione, zanim minie rok. Wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Czyli wtedy też Futur 1 urodzisz dziecko. Co powiedziała żaba?
was der Frosch sagte. I znowu tutaj jest czasownik słaby. Ta końcówka ty, tutaj, tak? Już wiemy, pochodzi od czasownika czynić, tak? Czyli co ona uczyniła powiedzieć. Das, co powiedziała, to się wydarzyło. Geschehen, geschah. Und die Königin gebären, od czasownika gebären, gebären, gebar. Czasownik gebären znaczy urodzić dziecko, nie znaczy urodzić się, tylko znaczy urodzić dziecko. Ein Mädchen, urodziła dziewczynkę. Das war, która była, sein war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu fassen, od czasownika wissen, czyli z radości nie posiadał się z radości. Po polsku mówimy czasownik posiadać, ja posiadam tam na przykład, nie wiem, jakiś samochód, albo się posiadać z radości, na przykład, lub nie posiadać się z radości. Tutaj mamy z czasownikiem wiedzieć. Nie wiedział się ogarnąć, tak jakby. Und ein großes Fest. Co zrobił? A, co my tutaj mamy ciekawego? Jesteśmy po spójniku das, a więc jesteśmy w zdaniu podrzędnym, a w zdaniu podrzędnym co się dzieje z czasownikiem, który jest rozdzielnie złożony? Że on będzie wyglądał następująco. Anstellte. Bo przypominam, że zasada jest taka, może ja tu tak wezmę, o tak to pyknę tutaj. Zasada jest taka, że na samym końcu przed kropką w zdaniu podrzędnym musi być orzeczenie. A orzeczenie to jest to. Tutaj, to jest orzeczenie. Więc nie może być stellte an, bo jakby było stellte an, uwaga, byłoby tak. Und ein großes Fest stellte an. To co jest przed kropką? An. Czy an jest czasownikiem, orzeczeniem? Nie. No więc nie może być stellte an, tylko musi być anstellte. Czyli uwaga, on się nie posiadał z radości i zorganizował tutaj imprezę, tak? Święto. Ok. Das Fest, ta uroczystość była świętowana z ogromnym rozmachem. Tutaj będzie wurde mit aller Pracht gefeiert. Prächtig, stąd jest prächtig, wspaniałe coś. Und als es zu Ende, kiedy się kończyła, war. Etwas ist zu Ende, coś się kończy. I tutaj będzie czasownik beschenken, czyli obdarować. Formy beschenkten. Dlaczego tam wcześniej było feierte, a tu jest beschenkten, to n? Bo jesteśmy w liczbie mnogiej. Bo tutaj mamy wróżki. Ponieważ tutaj w międzyczasie ja tam trochę obcięłam tego tekstu, przypominam, że na tej wielkiej uroczystości były wróżki. Die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Pracowita, piękna, bogata, mit allem, was auf der Erde zu wünschen ist. I teraz uwaga, teraz wchodzi ta niedobra wróżka, ta wiedźma. Plötzlich, od czasownika treten, trat, czyli weszła, die 13. herein, 13. wróżka weszła do środka, hereintreten. Chciała się zemścić za to, że nie została zaproszona. Czyli tak, sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen. Tylko tutaj mamy być, że nie była proszona. O, ja to powiedziałam na początku, nie została zaproszona, ale tu jest czasownik sein. A więc musi być nicht eingeladen war. Dobrze. I teraz ta zła wróżba. Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an eine Spindel stechen und tot hinfallen. A więc jak będzie miała 15 urodziny, to się ukłuje wrzecionem. I niestety, ale skończy życie. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, czyli nie mówiąc ani słowa, odwróciła się i opuściła salę. Czasownik kehren jest czasownikiem słabym, a więc będzie kehrte sie sich umkehren. Przypominam jeszcze raz, to ty, tutaj to jest kawałek czasu przeszłego. Tun, czynić. Tak są budowane czasowniki słabe. I opuściła salę. Verlassen, jakie ma formy? Verlies. Verlassen, verlies, verlassen. Den Saal. Ale
Erschrocken. Wszyscy byli przestraszeni. Na moim kanale zrobiłam film na temat czasownika być wystraszonym, erschrecken. Warto zajrzeć. A tutaj tworzymy od czasownika być. Und alle waren. Dlaczego tu jest końcówka n? Bo jesteśmy w liczbie mnogiej. A więc wszyscy byli wystraszeni. I w tym momencie 12 wróżka wystąpiła do przodu. Da trat die 12 hervor, die ihren Wunsch noch übrig haben. Übrig haben to mieć jeszcze coś do dyspozycji, że na przykład komuś zostało jeszcze tam 50 zł, tak? To er hat noch 50 zł übrig. Ona miała jeszcze jedno życzenie do dyspozycji. Tutaj mamy czasownik haben. Haben hatte gehabt. Und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern. Sie. I teraz uwaga, chodzi o to, że ta 12 wróżka tego złego zaklęcia nie mogła zdjąć. Aufheben zdjąć, tak, zlikwidować. Mogła go tylko co zrobić? Tutaj jest słowo mild. Mild znaczy łagodny, delikatny, na przykład łagodna zima. Mildern to będzie osłabić, spowodować, że będzie delikatniejsze. Czyli uwaga, ponieważ ona tego złego zaklęcia nie mogła znieść, więc tutaj mamy od czasownika móc. Czas przeszły jaki? Konnte. Czyli nicht aufheben, sondern mildern konnte. Powiedziała. So sagte sie. Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Ale to nie będzie tak, że ona umrze, tylko to będzie 100-letni, głęboki sen, w który ta córka królewska co zrobi? Zapadnie. A teraz pokażę już cały tekst. Bardzo proszę, żebyście sobie ten tekst przeczytali samymi oczami. Ja nie będę już tego czytać. Uwaga, zaczynamy. Dobrze, mamy to. Na zadanie domowe proszę odnaleźć w internecie tekst i doczytać do końca, zwracając uwagę na czasy przeszłe. Preteritum. Dziękuję za uwagę. Widzimy się, słyszymy za tydzień.